komu ChatGPT i pewnie AI szerzej zabierze pracę. Cześć, Jarek Szybiński, jestem dyrektorem działu konsultingów TTMS. Konrad Wojdan, dzień dobry. Jestem dyrektorem działu badawczo-rozwojowego w firmie Transition Technologies Advanced Solutions. Po części już chyba trochę odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie wcześniej, mówiąc, że właśnie zabierze pracę osobom, które nie korzystają ze sztucznej inteligencji na co dzień, ale tak w szerszym kontekście jeszcze stawiając to pytanie, można powiedzieć, że najbezpieczniej powinny czuć się osoby, które właśnie mają te kompetencje miękkie, które do tej pory były uważane za takie trudniejsze na rynku pracy. Dobre umiejętności techniczne były gwarantem zatrudnienia, dobrej dobry płacy. inżynier, który znał się na swoim fachu. A teraz wygląda na to właśnie, że osoby z dobrymi umiejętnościami miękkimi są na razie AI-odporne na rynku pracy. A właśnie programiści czy osoby wykonujące takie inne techniczne czynności, nie wiem, jakieś projektowanie, tworzenie jakichś schematów, czy takie ścisłe inżynierskie rzeczy, to jest możliwe w pewnym stopniu zalgorytmizowania i te osoby są zagrożone, w szczególności właśnie ci juniorzy, o których już rozmawialiśmy dzisiaj. Tak, no bo właśnie, bo jak mówimy o programistach, to znowu osoby, które są spoza branży, trochę nie rozróżniają tych smaczków, tych niuansów. No są programiści, którzy są architektami, myślą nad całą koncepcją rozwiązania i dla nich nic się specjalnie nie zmienia. Nie? To dalej ktoś musi wymyśleć, jak całość skomplikowanego systemu klienta odwzorować w pewnej aplikacji, systemie, czymkolwiek, co zostanie stworzone. Nie? Ale są koderzy, którzy po prostu dostają takie zadanie, takiego taska, zrób od linijki 7 do linijki 10 jakiś kawałek kodu, który, i to jest może szok dla niektórych, ale zwykle oni szukali sobie na jakimś repozytorium kodu, na miejscu, gdzie programiści wrzucają takie kawałki, na przykład na GitHubie, kopiowali ten kawałek, przerabiali go lekko, wstawiali do kodu i szło do przodu. No to takie coś, taki kawałek, copy-paste, skopiuj wklej, to naprawdę AI robi to szybciej, lepiej i przekształca w locie i robi jeszcze kupę innych fajnych rzeczy po drodze. Nie? Tak, rozmawialiśmy też o lekarzach. Tak. I też mówiliśmy, że lekarze dostaną wsparcie z sztucznej inteligencji, ale Google wypuścił niedawno właśnie taki algorytm LLM, duży model językowy, przetrenowany na danych z 3 szpitali, z 3 krajów, a może tak, z Indii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I ten algorytm zdał egzamin lekarski w Stanach na 87%. Okay. A z kolei inne badanie wykazało, że interakcja z czatem, czy może odpowiedzi tego czata są bardziej empatyczne niż interakcja z lekarzami, niż sposób komunikacji z lekarzami. Także tu lekarze też wydaje mi się, że może nie, ponieważ generalnie lekarzy jest za mało, także to oni pracy nie stracą, natomiast udrożni się system. Mam nadzieję, że jak gdyby te algorytmy staną się częścią systemu ochrony zdrowia, przynajmniej do jakiegoś wstępnego zebrania wywiadu, jakichś do typowych spraw, będą w tym wsparciem dla lekarzy i to udrożni system. Czyli doktor Google stanie się faktem, nie takim ale umówmy się, anegdotycznym. Kto nie korzysta, ja wiem, że lekarze się denerwują, ale często, gęsto to pomaga. No ja też nie ukrywam, czasami wspomagam się tutaj czatem, dopytując się o pewne kwestie zdrowotne. Oczywiście warto później to pogłębić, czytając jakieś artykuły naukowe, konsultując się, najlepiej konsultując się z lekarzem, ale kwestia dostępności. Kwestia dostępności też lekarza, który jest na odpowiednim poziomie, a z drugiej strony jak doszedłeś do empatii lekarzy, to mam takie po zderzeniu z ilomaś przypadkami moich znajomych i swoimi rozmów z lekarzami. Zapytałem ostatnio młodego lekarza, świeżo po zrobieniu doktoratu, więc człowiek, który wyszedł 2 lata temu, skończył studia, te podstawowe, jest w czasie robienia specjalizacji. No i zapytałem go, ile mieli zajęć z komunikacji z pacjentem. No i odpowiedź jest prosta, 0. 0 godzin i być może tu jest zwrot akcji, nie? Że ci lekarze powinni być właśnie empatyczni.
dostaną pewnie jako pomocników taką wyspecjalizowaną, nauczoną sieć, która pomoże na przykład z diagnostyką skomplikowanych przypadków. Taki doktor House na sterydach, nie? Który, jak pamiętamy, mówi, a tu człowiek tam 2 razy westchnął, Tak, 3 razy złapał się za serce i obrócił się o 1/4 w lewo, to znaczy, że to jest stwardnienie rozsiane, boczno-zanikowe wiesz, cały koncept z tych wszystkich pojedynczych tropów. No to ciężko znaleźć pewnie aż takiego dobrego diagnostę, który siedzi w tak trudnych przypadkach, a taka sieć będzie mogła pomóc diagnozować. Natomiast kontakt z pacjentem, takie holistyczne spojrzenie, wysłuchanie. Taka ciągłość też, Tak. że on jest tam zawsze, można do niego przyjść, porozmawiać, pamięta mnie. To jest coś... No i poczucie, że pacjent jest zaopiekowany, którego teraz często nie ma ze względu na to, że to jest przemiał. Tak, to jest za dużo przypadków, za mało lekarzy, więc gdzieś ta pomoc pewnie się przyda. No, to jest fajna sprawa. Natomiast wracając, jak pytają mnie moi znajomi, na przykład syn idzie, czy córka idzie na studia, co wybrać, żeby potem na rynku pracy dostać pracę i czy programista to jest jeszcze to już odpowiadam, że niestety nie. Było fajne, teraz już jest ciężko. Moim zdaniem sprawy kreatywne, nie? Czyli tam wszędzie, gdzie Twoja inwencja, Twój pomysł będzie czymś nowym, nie będzie jakby generacją jeszcze raz tego samego albo prostym przetworzeniem, no bo tu sobie czat podziała. No i myślę, że jak te sprawy techniczne po części oddamy sztucznej inteligencji, systemom komputerowym, co się dzieje, tak? To jest proces, który się dzieje. To miejmy nadzieję, że ludzkość będzie miała więcej czasu, żeby być ludzkością. Tak. Osadzić się w tej kulturze, bardziej cieszyć się sobą, kulturą. A może dojdziemy do tych 4 godzin, które były na poprzednim pytaniu. Tego czyli boję się, że właśnie. Jak pracować 4 godziny, bo może będziesz miał właśnie taką przestrzeń, kiedy AI ci wszystko zrobi takiego powtarzalnego, prostego, schematycznego, a od ciebie będzie wymaganie, żebyś wymyślił coś nowego. Nie? No bo umówmy się, że teraz ChatGPT i inne modele językowe uczą się na podstawie tego, co my jako ludzkość wytworzyliśmy. Nie? Tak, jakieś są proste transpozycje, jakieś pomieszania, ale tam chyba nie ma całkowicie nowych rzeczy, które on wymyśli, jakichś nowych koncepcji, na przykład filozoficznych. Nie? Przynajmniej ja nie słyszałem. I część naukowców mówi, hej, ale to jest przetworzone to, co myśmy zrobili, więc... Do czasu, bo coraz więcej tych treści jest już wyplutych przez algorytmy sztucznej inteligencji, więc one dalej będą wykorzystywane w nowych generacjach algorytmów sztucznej inteligencji i w ogóle przez sztuczną inteligencję, to coraz mniejszy będzie prawdopodobnie udział tych ludzkich treści. Też pytanie właśnie o kulturę. Zresztą tu Dukaj ma bardzo ciekawe rozważania, książkę, nie pamiętam, Posłowie chyba, tak się nazywa ta książka. Tak. Słuchałem fajnego wywiadu na temat tej epoki, która nadchodzi. Więc coraz bardziej będziemy kompanii w treściach generowanych przez sztuczną inteligencję i te treści ludzkie będą tym bardziej cenne. Oby nie dla garstki społeczeństwa, tylko dla szerszego grona, ale w tą stronę troszkę to idzie. Pytanie, czy takie mocne innowacje, takie mocne przełomy, nie tylko rozwój taki organiczny tego, co już mamy, jest możliwe przez sztuczną inteligencję dokonanie. No bo słyszymy na przykład o tego typu rzeczach, że na przykład sztuczna inteligencja znalazła nowy antybiotyk, tak? Albo nowy polimer, który jest do zastosowania gdzieś tam w bateriach, żeby zwiększyć gęstość energii, żeby te baterie były lepsze, albo używały mniej litu, na przykład, który jest ciężki do znalezienia i jest go mało na rynku. Okej, ale to jest taki wiesz, centymetr wyżej, nie? Co z tego się składa cały czas postęp technologiczny, nie? Bo jeden wynajdzie koncepcję baterii, drugi znajdzie nowy polimer, trzeci wymieni elektrodę, czwarty zrobi opakowanie i jakby takim organicznym postępem działamy cały czas jako ludzkość. To przyspieszy, nie? Ale czy taki wiesz, właśnie jak zmianę napędu z konia na samochód, czy sztuczna inteligencja wynajdzie? Einstein wymyślił swoją teorię względności, dlatego że nudził się w urzędzie patentowym. Co by wymyślił, gdyby miał do dyspozycji czata GPT, który by już w ogóle mu te wnioski patentowe ogarniał? Tak. Wtedy być może już doszło do jeszcze większego przełomu, no bo tak umówmy się, od 100 lat w dziedzinie tej fizyki nie było tu jakiegoś przełomu. Mechanika kwantowa, teoria względności, a potem mamy do czynienia z tą taką lekką stagnacją. Czekamy na teorię wszystkiego, ale to chyba wymaga... Znaczy tutaj nie sądzę, żeby ChatGPT
Wymyślił to. wymyślił, ale raczej ja tak rozumiem rolę tej sztucznej inteligencji, nie tylko tu w fizyce, ale generalnie w nauce, czy w takiej codziennej interakcji, nawzajem jak gdyby te ludzka i sztuczna inteligencja mogą się stymulować, Tak. inspirować. prawda. Nie jako zastąpienie ludzkości, tylko rozszerzenie ludzkiej inteligencji, ale właśnie poprzez też takie generowane inspiracje. jakieś tutaj inspiracje, które mogą dalej poprowadzić jednak ten ludzki umysł w No i- nowe przestrzenie, tak tak. jak No i jeszcze jest jedna gałąź ludzkich umiejętności, których nie wyeliminuje póki co ChatGPT, czyli rzemieślnicy, prawda? Cały czas możesz mieć tam drukarkę, jakbyś chciał mieć, nie wiem, jakiś ładnie wyrzeźbiony stół czy krzesło, to prawdopodobnie trzeba dobrze zapłacić człowiekowi, który dla Ciebie to własną ręką wykona. Nie? to prawda. No to jest ten właśnie kontekst kulturowy, który miejmy nadzieję, że będzie tutaj niezagarnięty przez AI.